Nie mogę odżałować, że to nigdy tak nie doszło do tego, żeby razem właśnie zrobić takie zdjęcie, że ja jestem, trzymam byka i żona jest obok. Uciekło i nigdy nie wróci. Cóż, powiemy coś o tej wiertarce, prawda? Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. To jest maszyna stara jak świat. Ta maszyna może być z okresu międzywojennego, także ta maszyna ma spokojnie ponad 100 lat. Dostałem ją od teścia. Teścia ojciec był kowalem, jak wybuchła wojna, to było na terenach tam między Płockiem a Toruniem. I po prostu, no cóż, okupacja niemiecka była. W okolicy był duży niemiecki folwark i czy chciał, czy nie chciał, no to teść musiał być po prostu, jego ojciec był kowalem, a on pomocnikiem. U Niemców pracowali za jak to się mówi, za darmo. Za kawałek chleba i podłe wyżywienie po prostu. Teść bardzo dużo się nauczył od swego ojca. No, ojciec był bardzo zdolnym kowalem. Narzędzia były konne, no ale też trzeba było klepać lemiesze, kuli wozek, kuli redełka do ziemniaków, lewiesze. No cóż, wszystko było robione w kuźni. A ta wiertarka to po wojnie dziadek razem ze swymi dziećmi, to znaczy miał córkę i syna, przyjechał tu na te tereny wyzwolone. Wtedy były gospodarstwa do 10 hektarów. I tam osiadł, dlatego że tam była kuźnia po Niemcu. Dziadek jako kowal, no to garnął się do tego, bo wiadomo, dorabiał po prostu w tej kuźni, prowadził małe gospodarstwo i był bardzo zdolny i dorabiał. Ta maszyna po prostu była tam, w tej kuźni po niemieckiej. Szedł front, ona była na innym stole, po prostu ten stół został uszkodzony przez ruskich, na którym było specjalne imadło pod tę wiertarkę. Ale że Ruscy nie mogli, chcieli coś przewiercić, jakiś ciężki element od czołgu. Ta wiertarka była na korbę. Mam po dziś dzień od niej to koło i tryb. Po zdjęciu tego paska można normalnie kręcić ją, obracać i można pracować kołem. A że ten element nie podchodził pod nią, więc Ruscy młotem rozbili to żeliwne imadło, które tam było, rozwalili ten stół, no i podeszli po prostu, przewiercili ten element do czołgu, jak to Ruscy. Robili wszystko na chama. Ale po wojnie to dziadek mojej żony wstawił tą wiertarkę na solidny, drewniany stół. No i cóż, i posługiwał się tą wiertarką. Ja się ożeniłem. I też wiedział, że ja się garnę do mechaniki, do ślusarstwa, do kowalstwa, więc powiedział: Romek, oddam ci tę wiertarkę i niech ci służy, no i służy dla mnie i zostanie dla moich synów. To jest maszyna po prostu wieczna. Ja ją postawiłem na stół z kątownika, stalowy stół po prostu mocny. Położyłem blachę ciężką, 14, przykręciłem ją, postawiłem szynę, silnik zamontowałem. Zmieniłem koło, bo tam było większe koło, było jeszcze większe niż te zamachowe. Ono jest po dziś dzień, leży na strychu. Nie wywożę go, to zabytek po prostu. No i zrobiłem ją na silnik. Zdemontowałem korbę i ten tryb. No i maszyna służy mi po dziś dzień, wierci bardzo równo i ona ma tą zaletę, że ona po prostu podaje wiertło mimośrodem. Tu jest mimośród. Jak już się maszynę załączy, przyciśnie się do metalu, i ona sama sobie mimośrodem po prostu ząbek po ząbku podaje. Wierci bardzo równo, wierciłem różne rzeczy, ciężkie rzeczy, wierciłem wiertlem 24, wierciłem wiertlem 30. Ona ma po prostu niskie obroty. Przy wierceniu większymi wiertlami to jest bardzo dobre, dlatego że duże wiertło nie potrzebuje dużych obrotów, tylko potrzebuje po prostu dużej siły do nacisku. No tu mam taką podkładkę, bodajże 12 blacha. Zaraz ją przewiercimy. I ona sama podaje. Tu można zobaczyć. Na mimośród. Ząbek po ząbku, ząbek po ząbku. Tu jest mimośród na tym głównym wale i ciągnie po prostu wrzeciono, ciągnie w dół. Ząbek po ząbku.
O, już przeszło. Już jak nie ciągnie, to znaczy, że już przeszło. Przeszło, przewierciło. Bardzo dobra maszyna, bardzo dokładna. Posługuje się już chyba od około 30 lat. Jest po prostu, to jest taka maszyna niezawodna. Jeszcze gorąca, wiadomo, jest temperatura. Otwór 16 mm średnica otworu. Moment i przewiercona, prawda? Ręczną wiertarkę to by się człowiek napieklił, że oj, i ręce by bolały. Bo to przecież takie duże wiertło to szarpie. Ta maszyna to dla mnie naprawdę, zrobiłem na niej bardzo dużo roboty. Proszę. To wiertło wkręca się w uchwyt. To trzeba uchwyt 20. To jest bodajże, to jest zatoczone, to wejdzie tam, bo jest przetoczone, wejdzie w taki uchwyt, gdzie się dokręca kluczem. To są wiertła proste. Tak jak te też jest przetoczone, idzie go założyć w normalny uchwyt. Natomiast to są wiertła stożkowe. To są wiertła stożkowe. Czyli tam to trzeba główkę wycisnąć, jest do tego specjalny klin. Główkę się wybija z wrzeciona, wybija się w dół tym klinem. Uchwyt odkłada się na bok i się wciska, po prostu wciska się to stożkowe wiertło bezpośrednio we wrzeciono. Wciska się śrubą. Gdzieś tu jest taki ścinek miedzianego drutu. On nie tępi wiertła. I na tym idzie uchwyt wcisnąć po prostu, czyli takie wiertło jakby się włożyło w ten, to idzie normalnie kółkiem porządnie docisnąć i ono się osadzi. Ono się osadza, bo ono ma stożkowy uchwyt i płetwę płaską. Wchodzi tam po prostu, tam jest jego miejsce. Dociska się śrubą porządnie do oporu, tu się niczego nie urwie, tu trzeba się przyłożyć do tego pokrętła. Ludzie mówią, że troszkę, żeby kółko było większe, ale dajemy radę. O, i jest wciśnięte, tak to się odbywa. I wtedy się wierci takim, właśnie mam takich wierteł, tu najróżniejsze są. Tu gdzieś jeszcze jest redukcja, gdzieś jest redukcja do tych wierteł. Tak to wszystko jest do metalu. Tu w tej skrzynce wierteł do drewna nie ma. Nawet słychać po dźwięku. To są wszystko wiertła do metalu. Do betonu muszą być wiertła z końcówką widium. Tu gdzieś jedno takie jest. To wszystko są do stali wiertła. Bo potrzebne są najróżniejsze wymiary, no ma ich tu. To jest redukcja. To się wbija w to. Ma stożek taki po prostu jak te wiertło, stożek 2, czyli zgadza się wymiarem, prawda? Zgadza się, to jest stożek 2. Najlepiej to tam w maszynę, jak się wsadzi, to właśnie tym kółkiem na ten miedziany tam drut. On jest spłaszczony po prostu. Wciska się go. No i można wiercić. Też to są wiertła do stali i jest ich tu z jedynką, jest ich sporo. Są różne 10, 11, 8, 12, bodajże do 13. To wszystko są właśnie te stożek 1. No potrzebne są, bo najróżniejsze. To jest wiertło kobaltowe. Bardzo twarde, no i drogie. Ono kosztuje. One bywają takie i bywają w tym, w złotym kolorze bywają. Bardzo twarde i ono kosztuje. Bywają w takich właśnie w takich futerałach plastikowych się zakłada, żeby to się nie tępiło. Tak? Bardzo twarde, bardzo drogie wiertło, ale normalnie resor nierozhartowany, nic, normalnie idzie tym przewiercić. Jest bardzo twarde. No do drewna wiertła tym się różnią, że po prostu są, no jest i takie, 30, jest i takie. I tu jest 30 zatoczona normalnie w uchwyt, żeby weszła w uchwyt i też tym idzie robić. To jest 30 mm wiertło. To są wiertła do drewna. One mają pilota, mają takie cieniutki, na końcu zatoczenie taki cieniutki stożek, prawda? Jak te stare świdry do drewna. Po prostu ten pilot go prowadzi w drewno. Ono do metalu absolutnie się nie nadaje, bo gdyby go użyć do metalu, to moment i to poleci po prostu. To są wiertła do drewna. Gdzieś miałem takie duże widium, ale wie pan, tu jest tyle tego wszystkiego,
że tu znaleźć cokolwiek to jest ciężko. To jest wiertło właśnie do betonu, można ścianę, cegłę wiercić. Ma wstawkę widium, no i tu potrzebna jest wiertarka udarowa. Czyszczę, bo cegła jest na niej, na tym wiertle. Jest cegła, jest, nawet nie widać. No to jest wiertło do betonu, do muru, można wiercić cegłę, beton. Ma wstawioną końcówkę ze stali widiowej. I potrzebna jest do tego wiertarka udarowa, z udarem. Że wierci i uderza. Wierci i uderza. Jest obrót i uderzenie, obrót i uderzenie. To są wkręty do drewna, takie ciesielskie, typowo ciesielskie. Niektóre są samoprowadzące, że po prostu wkręca się, ono samo ciągnie. Nie trzeba wiercić pod nie. Po prostu do szybkiego montażu. Można ręcznym wkrętakiem, można wkrętarką mechaniczną. Ono samo po prostu ciągnie. Też na końcu ma takiego pilota, no i ciągnie. Potem to trzeba nawiercić otworek i dopiero wiercić. On sam to raczej trzeba by cudownej wkrętarki, żeby go wkręcić. To są właśnie takie gdzieś na dachu, jakoś łatę, jakoś... To są do szybkiego montażu. Zakładałem na szczycie stodoły takie, zamiast gąsiorów takie daszki, to właśnie na taki wkręt, bo tam krokiew jest dość wysoka i łatę się przykręcało na krokiew, a daszek też ma swoją wysokość, więc montowało się na taki wkręt. To są śruby zamkowe, dziesiątki. Dlatego nazywają się zamkowe, bo mają ten specjalny łeb taki na zamek. Oczywiście to są śruby do drewna. To są wkręty też do drewna. 12 to jest 12. Pod niego trzeba wywiercić otwór chociaż 10,5. No i na odpowiednią długość i wtedy kluczem można wkręcić, bo bez nawiercenia tego się nie wkręci. I to są różne, takie są, tu są dziesiątki, 12. To jest dziesiątka. Dość długa dziesiątka, zwykła, znaczy zwykły wkręt. A to jest 12. Ja to na pamięć widzę. No. To jest 6 wkręt. No i to jest 6 też. Do drewna oczywiście, to wszystko jest do drewna. Pod te wkręty tu idą takie podkładki. Takie jeszcze większe idą. O. Są takie. No w zależności od grubości belki, bo to są jeszcze o wiele dłuższe niż te. Są takie, które mają po 24 cm. Ta bodajże ma gdzieś 17 cm, a są 22-24 są nawet. Maszyna na stalowym stole, który wykonałem sam po prostu. Tu jest blacha 14 przykręcona do stołu śrubami. No oczywiście wiertarka jest ustawiona na stole, przytwierdzona mocnymi śrubami do tej blachy. Jeszcze pod spodem jest konstrukcja z cełownika, żeby ten stół bardziej był stabilny. Bardzo solidny odlew. Ma duże przełożenie, bo ona cała pracuje, przecież ciągną ją tryby. Koło zamachowe ciężkie, żeliwne. Silnik. Tutaj zamocowałem szynę kolejową do stołu. Na tej szynie zamocowałem na planszy silnik elektryczny. To jest silnik niskoobrotowy. To jest stary silnik, czyli duża obudowa, ciężka obudowa żeliwna. On bodajże tam ma coś w granicach 1 kW. No i tu więcej nie potrzeba, bo tu jest bardzo duże koło, czyli ten silnik ma lekko. No i cóż, przekładnia przez tryby na głównym wale maszyny jest zamocowany mimośród. Tu jest zapadka i kółko zębate i mimośród w czasie pracy podaje po prostu wrzeciono, podaje w dół. Czyli jak ten ząbek po ząbku, to po prostu śruba ciągnie wiertło w dół. Samo wrzeciono było dorabiane, tak mniej więcej gdzieś do tego miejsca, dlatego że miało uchwyt na kwadratowe wiertła, czyli dziś już takich wierteł nie ma. To były stare wiertła. Nie były cylindryczne, nie były stożkowe, tylko na końcu wiertła był po prostu, wiertło było zakute w kwadrat. Specjalne wiertła były do tego wrzeciona, więc ja tamte wrzeciono oryginalne wyrzuciłem. Po dziś dzień leży gdzieś na strychu. No i tokarz mi zrobił wrzeciono po prostu do tej maszyny na stożkowe wiertła. Mogę włożyć tutaj właśnie uchwyt ze stożkiem albo bezpośrednio wcisnąć stożkowe wiertło ze stożkiem 2. No maszyna bardzo dobra, bardzo równo wierci. I tutaj jest włącznik elektryczny, bo to jest normalnie silnik 3-fazowy.
I poszło. Smarowane jest olejem. Od czasu do czasu ma otwory po prostu na kołach zębatych, ma skośne otwory. O, parę kropli oleju. Tutaj ma u góry też do smarowania, ma po prostu miejsce. Ma miejsce, tak samo jest na tym. Jest otworek i tak samo się podaje parę kropli oleju z oliwiarki i nic się nie dzieje i maszyna chodzi. To smaruje smarem grafitowym. Nie ścieka nawet jak jest bardzo ciepło czy długo się wierci, nic się nie dzieje, bo smar grafitowy długo po prostu ma dużą lepkość, dobrze się trzyma. Prowadnica jest po to, żeby po prostu ta śruba nie samoczynnie od ruchu maszyny nie obracała się i żeby nie uciekało. Tu jest prowadnica, no i ona idzie po tym głównym wale, no a tutaj jest wrzeciono, pracuje. Te tryby, co tu już pokazywałem, to one mają otwory i smarowane są po prostu olejem. Od czasu do czasu trzeba wyczyścić szmatą, parę kropli oleju, maszyna chodzi. Jak to się mówi, bardzo prosta jak tylko może być, no ale po drugie to i dobra maszyna. Bardzo mocny odlew jest, bardzo mocny. Też mi dał, powiedział: Romek, ty warsztatujesz, masz takie zamiłowania, lubisz tam robić ślusarstwo, kowalstwo, to bierz tą maszynę i niech ci służy. Też po niemieckie jest imadło kowalskie. Bardzo mocne, służy mi wiele lat, to nie wytrzymało pokrętło. Oryginalne pokrętło, nie wiem czy było zmienione, bo nie wiem, po prostu gięło się, łamało się, więc pokrętło dorobiłem sam, a stali użyłem z korby od wojskowego samochodu. I korba była do uruchamiania silnika, ale taka zabójcza korba. Więc tu jest stal, naprawdę widać, stal jest dobra. Zrobiłem łby na tym. Ze stalowego drutu naspawałem łby, no i pokrętło jest po prostu. I tego pokrętła nie zegnę, śmiało. Natomiast poprzednie to mi się gięło. Gięło się do tego stopnia, że się złamało. Też no miał po prostu, wiesz, jak coś tam na przykład w warsztacie się robiło i coś mówi, co tak. Głupi jak zobaczy, to nic nie będzie wiedział, bo się nie zna na tym. A mądry jak zobaczy, to nic nie powie. Tak ma być. Albo powie najwyżej, tak ma być. No też miał swoje takie powiedzonka, miał. No był bardzo dokładny był. Jak coś zrobił na przykład, to naprawdę to miało sens. Po łapach nie bił, no bo też tam zięcia nie bił, no ale powiem panu, jeżeli chodzi o takie majsterkowanie, to po dziś dzień we wsi jest dużo sanek takich dla dzieci robionych z kątownika, ramka stalowa i na wierzchu to, gdzie dziecko siadało, czyli to siedzenie dla dziecka, to było zrobione z klepeczek. Po dziś dzień są, we wsi jest dużo tych sanek zrobił. U nas tych sanek jest chyba 2 czy 3 pary. Naprawdę. Są po dziś dzień. Na strychu są. Eleganckie robił saneczki dla dzieci. Robił tam, no różne rzeczy robił. Po prostu był bardzo zdolny. Był bardzo zdolny. Co do tego to naprawdę miał rękę, naprawdę. Był dobry fachowiec. Wszystko musiało być, jak to się mówi, podkątownik do kantu, wszystko obrobione na gładko, żeby to miało ręce i nogi. Naprawdę był dobry fachowiec. Ja się sporo przy teściu też nauczyłem.